Witam Was serdecznie wszyscy widzowie. Dzisiaj będzie kontynuacja mojego poprzedniego filmu na temat dyskryminacji mężczyzn, może raczej pewne uzupełnienie. Podam dwa przykłady takich szkodliwych zjawisk. Pierwszy może Was trochę śmieszyć, aczkolwiek ja nie uważam go za śmieszny, a drugi jest znacznie cięższego kalibru, jest to rzecz bardzo szkodliwa. Pierwszy. Mężowie, którzy przejmują nazwiska żon po ślubie. Wiadomo, jeżeli bierzemy ślub w Polsce, to mamy trzy możliwości. Albo zostajemy przy swoim nazwisku, albo zostajemy przy swoim nazwisku, dodając nazwisko osoby, z którą bierzemy ślub, do naszego, albo przejmujemy nazwisko tej osoby. I to się tyczy zarówno narzeczonej, ale to się też tyczy także narzeczonego. On także może przejąć nazwisko żony, albo dodać nazwisko żony do własnego, aby mieć dwuczłonowe. I takie przypadki są spotykane, aczkolwiek są one znacznie rzadsze niż wtedy, kiedy to kobieta przejmuje nazwisko męża. Ale są, jednakże jest to źle widziane. Jest to negatywnie widziane. Czasami się mówi, że to jest niemęskie, że to jest taki mężczyzna frajer, że daje się usidlić, bo przejmuje nazwisko żony. Takim słynnym przykładem mężczyzny, który przejął nazwisko żony jest słynny kompozytor Zbigniew Preissner z domu Kowalski, przejął nazwisko żony, a taki, który ma dwuczłonowe, to Zygmunt Solorzak, właściciel Polsatu. Myślę, że jeżeli mężczyzna chce przejąć nazwisko żony, czy sobie dodać do swojego nazwiska nazwisko żony, bo się nie podoba jemu brzmienie własnego nazwiska, czy też po prostu ma taką chęć, no to jego wybór, jego prawo i nie ma się co z tego śmiać. A drugie zjawisko jest bardziej szkodliwe i bardziej tragiczne w skutkach, można powiedzieć. Mianowicie jest to mit seksualnego predatora. Ja, można powiedzieć, pośrednio padłam tego ofiarą, ponieważ mówi się wciąż, jest to powszechne przekonanie, jakoby mężczyźni, zwłaszcza młodzi mężczyźni, tak między 18 i 30 rokiem życia, to byli jacyś seksualni predatorzy, którzy non-stop 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu myślą o seksie, myślą o stosunku płciowym, gdzie go odbyć, jak, gdzie, z kim, na wszelkie możliwe sposoby, kombinacje. I powstało oczywiście bardzo dużo takich głupich czy nieprzyzwoitych dowcipów na ten temat. Na przykład taki mem, że jest mózg mężczyzny pokazany i kobiety. Jak jest kobiety, no to wszędzie jest, że zakupy, na każdym obszarze są zaznaczone zakupy, a mózg mężczyzny to na każdym obszarze jest seks, a taki malutki obszar to jest jedzenie. No oczywiście to są takie prostackie dowcipy, nie wiem kogo ten humor śmieszy, mnie na pewno to nie śmieszy. W każdym razie oczywiście powszechnie, jeżeli na przykład chłopak ma 18 lat, to 16-17 to jest okres dorastania i na skutek pewnych zmian w układzie nerwowym czy zmian w wydzielaniu pewnych hormonów, więcej testosteronu, tak, to myśli częściej o tym seksie, ale to nie znaczy, że zaraz jak zobaczy jakąś dziewczynę, to zaraz musi się na nią rzucić, nie? Może na przykład chcieć ten seks uprawiać, ale tego nie zrobi, bo wie, że na przykład okoliczności są niesprzyjające, czy dziewczyna odmawia,
czy ma też jakieś opory natury moralnej. I to nie znaczy, że jest jakiś tam pustogłowy, nie? Natomiast pamiętam jak dziś taką historię z gimnazjum. Bardzo mnie to wystraszyło, pamiętam wtedy. I powiem też, co myślę z perspektywy czasu na ten temat. Pamiętam, była lekcja gimnazjum. W gimnazjum lekcja biologii. Mieliśmy osobno akurat biologię dziewczyny i chłopcy. No i jedna koleżanka zadała, dyskusja zeszła na akurat tematy takie bardziej światopoglądowe i koleżanka zadała naszemu panu od biologii takie pytanie. Czy możliwa jest przyjaźń między kobietą a mężczyzną? No bo się tak mówi, wiadomo, że jak jest kobieta i mężczyzna, no to zaraz się niby to skończy łóżkiem, nie? Więc przyjaźń jest niemożliwa. Absolutnie nie. I pan na to odpowiedział, to nie jest taka prosta odpowiedź. Powiedział dosyć brutalnie i okrutnie, że jeżeli będziecie miały te 20-25 lat i zostaniecie sam na sam z chłopakiem, to nie myślcie sobie, że on nie będzie myślał, jakby tu was zaliczyć. No, chyba że on ma kochankę, no to wtedy jest zaspokojony, to nie. Przyznam szczerze, że wtedy mnie, w wieku 14 lat, bardzo, bardzo mnie to wystraszyło. Wtedy wydawało mi się, że oczywiście każdy młody mężczyzna to jest jakiś seksualny predator. Znaczy po cichu tam miałam przekonanie, że ten człowiek po prostu gada bzdury. I to jeszcze w bardzo obrzydliwy, okrutny sposób. Taki uwłaczający, bym powiedziała, gatunkowi ludzkiemu, całej połowie ludzkości. Ale z drugiej strony zasiał on we mnie taką obawę, że każdy młody mężczyzna to jest takie zombie, które cały czas tylko myśli: rżnięcie, 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 muszę zaliczyć. A przecież to nie tak działa. Ponieważ część z nich, pomijając oczywiście to, że może być orientacji homoseksualnej taki młody mężczyzna, może być gejem, ale coś, o czym się na szczęście coraz częściej mówi, od jakichś 20 lat coraz częściej się mówi i o tym się pisze, głównie dzięki rozwojowi internetu. Są jeszcze tacy ludzie, których seks w ogóle nie interesuje. Nie znaczy to, że mają awersję. To nie jest awersja seksualna. To nie jest antyseksualizm. To jest tak zwany aseksualizm. Aseksualizm jest uważany w środowisku naukowym za jedną z 4 orientacji seksualnych albo za brak tej orientacji. I to dotyczy, szacuje się, że jest około 1% takich osób w społeczeństwie. Niby 1% to nic, ale zastanówcie się. Jeżeli osób na świecie jest 8 miliardów ludzi około, to policzmy, ile z tego jest osób dorosłych i z tego 1%. No, to całkiem pokaźna liczba z tego wyjdzie. Jeszcze panuje takie przekonanie, że większość osób aseksualnych to niby są kobiety, ale osobiście uważam, że nie jest to do końca prawda. Myślę, że proporcje są wyrównane właśnie dlatego, że mężczyźni mogą się nawet wstydzić, to jest takie kuriozum, wstydzić tego, że nie wykazują zainteresowania seksem, sferą seksualną, odbywaniem stosunków seksualnych. Ale jeżeli osoba jest aseksualna, jeżeli nie wykazuje żadnego zainteresowania seksem, jeżeli tej jednostce, osobie nie sprawia to żadnego cierpienia, no to nie ma tutaj powodów do żadnego rozwiązywania problemu, no bo żadnego takiego problemu nie ma. Takie osoby mogą tworzyć związki 2 aseksualistów między sobą, mogą żyć w tak zwanych białych związkach, czy tak zwanych białych małżeństwach, gdzie jest ta romantyczność, gdzie jest ta bliskość cielesna w postaci tam przytulania się, może pocałunków, ale nie dochodzi do stosunku seksualnego. Takie osoby mogą być homoromantyczne, czy heteroromantyczne, czyli ich pociąg romantyczny
chcą tworzyć bliskość z osobami tej samej lub innej płci, albo są aromantyczne, czyli nawet sfera związków ich nie interesuje i chcą żyć w pojedynkę i im to odpowiada. Akurat w opisie, aby widzowie się bliżej zaznajomili z tym tematem, podaję link do filmu sprzed kilku lat takiego użytkownika pod pseudonimem Cookie. Tak naprawdę nazywa się Alex Cook i on jest studentem, czyli niedawno skończył pedagogiki, o ile się nie mylę. I deklaruje się jako właśnie aseksualista. Osoba aseksualna jest mężczyzną. Obecnie, co jest ważne w kontekście tego filmu, ma 24 lata i opowiada w swoich filmach na temat swojego aseksualizmu, swoich tam problemów z rozumieniem aseksualizmu, aseksualności. I właśnie ten filmik jest taki bardzo ciekawy, wprowadza w temat. Sam autor jest bardzo sympatyczny, jest to taki heteroromantyk, można powiedzieć, to znaczy, że on jest osobą, która dąży do bliskości z kobietami, ale nie ma w tym elementu seksualnego, bardziej element właśnie taki romantyczny, uczuciowy. Natomiast co do tego nauczyciela, wracając, po przemyśleniu tej sprawy po latach, co na szczęście tak to, co opowiadał ten człowiek, było nieprawdą i bójdą na resorach, w każdym razie uważam, że nauczyciel, jeżeli opowiada takie rzeczy uczniom, wiadomo, wiek gimnazjalny, są oni tacy bardziej wrażliwi, podatni na różne wpływy, mogą się wystraszyć. Uważam, że nie ma prawa takich bzdur opowiadać na lekcjach i taki nauczyciel powinien wyciągnąć konsekwencje ze swojego postępowania, to znaczy władze szkoły powinny udzielić mu nagany i potem powinien uczniów, na lekcjach tych uczniów, którym opowiadał te brednie, przeprosić i sprostować te swoje słowa. Ponieważ jeżeli takie brednie będą rozpowszechniane, no to potem może się skończyć bardzo negatywnie. To znaczy może się taka, wiadomo, dziewczyna wystraszyć i potem stronić od męskiego towarzystwa, ponieważ będzie się bać, że każdy chłopak się na nią rzuci. Natomiast chłopak, który na przykład nie będzie odczuwał potrzeb seksualnych w toku swojego dorastania, bo na przykład okaże się być osobą aseksualną, to będzie cały czas myślał, że coś jest z nim nie tak, że jest na przykład chory, podczas gdy jego stan jest absolutnie normalny. Dziękuję za uwagę. Napiszcie, co o tym myślicie w komentarzach. Dajcie znać. Ja teraz przebywam dużo w domu, dużo czytam, także szykuje się kilka ciekawych omówień książek i filmów. Pozdrawiam serdecznie.